jest przepięknie, jest cudownie, jest wielowymiarowo i po prostu turbo kobieco i nieziemsko. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i chciałam bardzo zaprosić Was na ten odcinek nowości perfumowych, bo jest przepięknie, jest cudownie, jest wielowymiarowo i po prostu turbo kobieco i nieziemsko. Zapraszam. Ostatnimi czasy te perfumowe nowości, które wychodzą, albo mnie kupują swoją totalną delikatnością, albo czymś totalnie przeciwnym. Chyba jestem na dwóch skrajnych obozach obecnie. Albo musi być głośno i bardzo, bardzo dużo się dziać, albo musi być bardzo cichutko, ale też pięknie i subtelnie. I tak też będzie właśnie dzisiaj. Pierwszy zapach, który Wam przedstawię, mam flakon. Nie mogło być inaczej, słuchajcie. Nie chciałam próbki, były rozbierane na grupach. Chciałam mieć flakon. Ja wiedziałam, że mogę iść w ciemno w markę Maison Crivelli. Wielokrotnie Wam mówiłam, że jest to moja marka, taka pewniak. I chcę Wam powiedzieć, że Mask Nurasana, zapach, który wyszedł, najnowszy zapach, który wyszedł, to jest arcydzieło. Po prostu chyba się poryczę. To jest, słuchajcie, zapach piżmowy. Przecudowny. To jest tak. Zaczyna się dosyć frywolnie. Dosyć nawet bym powiedziała hałaśliwie. Po chwili zaczyna mięknąć. Zaczyna być subtelne. Takie trochę jak Vinicio Mask Therapy. Ale dochodzą tu nuty, które są bursztynowe i drzewne. To są nuty, które to jest dokładnie moim zdaniem baza. Ja tego nie sprawdzałam, ale mój nos to czuje, że bazą tego zapachu jest baza z Hibiscus Mahajat. Tak jakby DNA, Maison Crivelli miało swoje DNA w postaci bazy, a wszystko, co na tej bazie kładzie, to jest tworzy się nowy zapach. Nie we wszystkich tak jest, bo Patchouli Magnetic jest totalnie inne, Ambre Chromatic też jest inne. Chociaż tam też dostrzegam podobną bazę właśnie do Hibiscus Mahajat. Jest jakiś rodzaj DNA Maison Crivelli. Wszystkie te zapachy są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Ale ten zapach nie krzyczy. Ten zapach jest subtelny. Jest piżmowy, z najpiękniejszym piżmem, jakie ja znam i jakie mi się obecnie podoba. To jest piżmo gładkie, subtelne, delikatnie słodziutkie. Coś przepięknego. Ja pierwszy raz, jak założyłam ten zapach, ja nie mogłam przestać się wąchać. Coś niesamowitego. On mi zrobił królewski dzień. Przepiękna nowość. Rewelacyjna po prostu. Polecam Wam go wypróbować. To są nieziemskie przeżycia. Kolejny zapach, jaki przetestowałam, to jest nie nowość z tego roku, a z 2025, ale jakoś tak z drugiej połowy, właśnie pod koniec roku 2025 wyszedł ten zapach, a mianowicie Initio. Zresztą gdzieś tu Wam pokazuję Lift Me Up. Jeżeli chodzi o Initio Lift Me Up, to w ogóle to jest dla mnie zapach, który bardzo blisko siedzi tych wszystkich zapachów z tej damskiej linii Kiliana. To jest dokładnie taka wanilia, która tam jest. To jest dokładnie taka forma pudrowości. To jest zapach też piżmowy, zdecydowanie to jest te piżmo piękne, które też jest Mask Therapy. To jest właśnie te kobiece po prostu piżmo, które no cudownie się nosi, niesamowicie w ogóle. Ja jestem ogromną fanką piżma, ogromną. Obecnie to są moje totalnie komfort scent, codzienne. Mogłabym cały czas tym pachnieć, słuchajcie. Tu wszystko daje taki wydźwięk właśnie jak w Kilianach. Jest subtelnie. Jest bardziej projektująco. Kiliany są strasznie mocno przyskórne. Tu jest bardziej projektująco.
Tu jest też bardziej sensualnie niż w Kilianach, chociaż ta wanilia naprawdę jest prawie nie do odróżnienia. Ale cały zespół, jest tu Liang Liang, który dodaje pazura. Jest tu Magnolia, który z kolei wszystko tak jakby wygładza. Niesamowicie komfortowy zapach, przepiękny. To jest ta linia biała, one wszystkie są właśnie takie subtelne. Ta linia biała to są lekkie zapachy, to są takie zapachy totalnie do noszenia cały rok, cały czas. Wspaniały zapach moim zdaniem i obiecałam Wam w tym filmie o Muglerze, że Wam powiem, co ma podobne DNA, bo właśnie ten zapach ma podobne DNA z Angelem Blushem. One podobnie bazowo na mnie wypadają, bardzo. One się różnią ogólnie, bo tam czuć ten migdał, te mleczko migdałowe, tą taką gładkość, ale tu też jest swoista gładkość. Tu z kolei nie ma żadnej migdałowości. Czujecie, że ta gładkość, pudrowość wynika z jakichś kwiatów, z Yang Liang, ale te DNA jest bardzo na mojej skórze podobne. Obłędny jest ten zapach. Kolejny zapach, jaki przetestowałam, to też jest z końcówki tamtego roku. To jest Born to Stand Out, a zapach Oud Candy. Obłędny. To jest Extreme Extract i on jest naprawdę ekstremalny. To jest, słuchajcie, olejek, który po prostu zaolejuje Wam całą skórę. Parametry tego zapachu są tak globalne, że jak testowałam na nadgarstku, to mimo że ręka była przy nodze, to tak projektowało i tak to czułam, że po prostu jakiś jeden wielki kosmos. Uważam, że w ogóle muszę mieć naprawdę zapachy tej marki, bo to jest coś niesamowitego. To jest zapach, który nie przypadnie do gustu każdemu. Dla mnie to jest bardzo podobny zapach do marki Dorsey Hollyberry, który miałam albo mam jeszcze. Z tym, że Hollyberry jest bardziej owocowy, różany. Tu jest bardziej drzewnie, zresztą tu jest bardzo dużo nut ciemnego drzewa, ogólnie nut drzewnych i to cały czas czujecie. To nie jest ud dymny, tylko właśnie taki drzewny, bardzo, bardzo drzewny. I czujecie tę owocowość, taką cukierkowość. Słodycz miesza się z tą drzewnością w sposób idealnie, moim zdaniem, zbalansowany, ale nie dla wszystkich. Będzie to niektórym przeszkadzało. Będzie to dla niektórych zapach mdlący i uciążliwy. Będzie to też dla niektórych prawdopodobnie zapach bardzo migrenogenny, bo jego nie da się łatwo zmyć. Możecie 20 razy myć ręce i on się nie zmywa, gdzie w ciągu dnia naprawdę chodzę i myję te ręce, a on dalej i dalej jest. Więc tak samo będzie z ciałem. No, prysznic bierzecie raz. Jak się tu gdzieś popryskacie, to trzeba będzie troszkę poszorować, żeby się go pozbyć, jeżeli Wam się nie spodoba. Ale jeżeli Wam się spodoba, tak jak mi, totalnie mi się spodobał, no to będziecie zachwyceni, że możecie pachnieć kilka dni tym zapachem. Dla mnie to jest połączenie naprawdę śliczne. Tu nie ma akigali, ale to troszeczkę taki akigalowy daje efekt. I niektórzy mylą to z Ganymede i tak dalej. Absolutnie nie. Tu mówię, ja przykładałam 1 do 1 z tym Dorsey Hollyberry i tu widzę bardzo duże podobieństwo, ale nadal tam nie ma tej drzewności. To jest jednak naprawdę wyjątkowy zapach, przepiękny. Teraz powiem Wam znowu o flaszce, którą zakupiłam. Nowość z tego roku. Kinetic Parfum, a zapach Neo. Też wiele z Was o niego pytało. I też jak dzisiaj o nim mówię, to też już sporo go nie mam, bo poszedł na odlewki. Słuchajcie, zapach, jak to zapachy Kinetic? Serio, wybitny. To jest zapach generalnie owoców tropikalnych, ale żeby Was to w żaden sposób nie zmyliło, to jest to zapach, który nie każdemu przypadnie do gustu. Owoce podane tutaj
troszeczkę mają taki wydźwięk mydlaności, ale generalnie on nie jest jasny do zrozumienia przez nos. To jest tylko taki niuans, który czasami nos może tak odczytać. Natomiast generalnie tu znowu jest akigala w sercu. I przez to, że ona jest w sercu, to daje gęstość temu zapachowi i drzewny wydźwięk. Te owoce tropikalne są połączone z drzewnością inną niż Born to Stand Out, o której Wam teraz mówiłam, bo tam zdecydowanie ta drzewność jest w rozumieniu udowym, a tu z kolei jest ta drzewność w rozumieniu tej gęstego drzewnego syntetyku, jakim jest Akigala Wood, wymyślonego. I jest właśnie ten niuans mydlaności, który, powiem Wam szczerze, że ja sobie nie wyobrażam bez niego tego zapachu, bo to wszystko staje się jak jedność. Na skórze to robi niesamowite wrażenie. Zapach troszkę zachowuje się jak molekularny. Znika, pojawia się, znika, pojawia się, znika, pojawia się. Jest strasznie długotrwały. Projektuje, ale Wasz nos czasami o nim zapomina, a po jakimś czasie sobie przypomina, albo ten zapach sobie przypomina o Was. W każdym razie najlepiej noszący się był właśnie wiosną ten zapach z tych wszystkich, które oprócz oczywiście też tego piżmowego, bo to w ogóle jest rewelacja całoroczna, ale ten z tych wszystkich był, no po prostu działo się coś takiego, co powodowało, że chcecie ten zapach mieć na sobie. On jest narkotyczny. To jest bardzo dobre sformułowanie. To jest zapach totalnie narkotyczny. Taki, który Was przyciąga, który chcecie na sobie nosić, zaskakuje Was cały czas w ciągu dnia, zaskakuje Was czymś nowym. Dochodzi do Waszego nosa cały czas coś innego i cały czas jakby ta woń się przeobraża. Dla mnie niesamowita kompozycja. I ostatni zapach, o jakim Wam powiem, ponieważ było do tej pory bardzo niszowo, a mainstream musi się pojawić, choćby nie wiem co, no to chociaż jeden zapach mainstreamowy dzisiaj będzie i jest to też zapach, który pod koniec tamtego roku wyszedł, to jest Carolina Herrera Good Girl Jasmine Absolute. Słuchajcie, to jest zapach, który spodoba się wszystkim, mam takie wrażenie, dlatego że on jest tak nie do końca jaśminowo podany. Oczywiście na początku Was uderza jaśmin przy pierwszym psiku i go jesteście w stanie zidentyfikować jako jaśmin. Ale kiedy się ułoży, to jest to pospolity zapach. To jest bardzo ładny zapach, ale to jest zapach jak na przykład Mont Blanc Signature Elixir, który miałam. To jest taki słodziak, nie do końca do odczytania, że to jest taki słodki jaśmin, bardziej też jakaś owocowość, bardzo pospolite Good Girl, bardzo, wręcz, no jest tam te DNA Good Girl, ale na tyle też zmienione, że staje się czymś takim wszędobyskim, czymś, co wszędzie znajdziecie. Wszędzie taki zapach uzyskacie. Nie jest on absolutnie zaskakujący, nie jest nowatorski i też troszkę mam wrażenie, że odebrano klasy temu zapachowi, gdzie ja bardzo buciki lubię, to tu uważam, że zostało jakieś faux pas popełnione. No bo gdyby ten jaśmin tu był jaśminem, to podejrzewam, że się wystraszyli tego, że mógłby nie trafić do szerszej publiki. A chcieli jednak stworzyć coś, co każdemu się spodoba, bo ten zapach każdemu się spodoba. Nie każdy zna każdą markę i z każdej marki zapachy i dla kogoś to będzie nowatorski zapach i to będzie nowe Good Girl, które wypełni jakąś lukę, której ktoś nie ma. 100% tak. Dla mnie, jako osoby, która testuje ogrom mainstreamu i nie mainstreamu,
To jest naprawdę tak pospolite, że w każdej marce taki zapach znajdziecie, dosłownie. Także czy to warto? Nie wiem. Uważam, że Good Girl buciki są bardzo, bardzo drogie, a skoro znajdziecie nawet zapach Montblanc Signature Elixir, który jest zapachem tańszym i naprawdę pachnie turbo podobnie, to myślę, że musicie to już sami jakby ocenić, ale na pewno przetestujcie, bo jestem bardzo ciekawa, czy ktoś, kto testował, odbiera ten zapach inaczej niż słodko po prostu, nie do końca jaśminowo, bo faktycznie przy pierwszym psiku jest ten jaśmin, ale później to jest po prostu słodki zapach. Koniecznie dajcie mi znać, jeżeli znacie już najnowsze Good Girl. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i jeżeli mogę Was prosić, to będę bardzo wdzięczna za każdy Wasz komentarz, nawet tylko serduszko w tym komentarzu, za lajkowanie i podbijanie filmu. Buziaczki kochani. Pa, pa!